Panie profesorze, czy jury w tym roku miało ciężkie zadanie, by wybrać zwycięzców spośród wszystkich uczestników 12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka? Przystępując do pracy w gronie jurorów, myślę, że podzielam tu opinię wszystkich jurorów. Myśleliśmy, że to zadanie będzie bardzo trudne. Wynika to z faktu, że do tej pory uczestnicząc w pracach jury w poprzednich edycji konkursu Spisaka, blaszane instrumenty czy drewniane instrumenty występowały w swoich grupach. W tym roku oprócz fagotu waltorni musieliśmy oceniać również kontrabas. Na szczęście doświadczenie jurorów powoduje, że ta ocena nie była aż tak trudna, jak się początkowo wydawało, i jeszcze dodatkowym ułatwieniem były wybitne jednostki, które zostały zwycięzcami w poszczególnych specjalnościach. A proszę mi powiedzieć, jakby pan scharakteryzował tych, którzy zwyciężyli jako artystów? Dlaczego właśnie oni zasłużyli na pierwszą nagrodę? Jaką karierę pan im wróży? No, te osoby, ci muzycy, wspaniali młodzi, którzy wygrali tegoroczną edycję konkursu, to już są w pełni ukształtowani artyści. To są, nie waham się użyć tego słowa, artyści wybitni. Myślę, że konkurs Spisaka jest dla nich kolejnym etapem na ich drodze artystycznej. Zwycięzca w kategorii róg, pan Paweł Cal, mimo młodego wieku od 2 lat jest już waltornistą, solistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Z kolei pan Szymon Michalik, wiem to nieoficjalnie, jest solistą, fagocistą Symfonii Varsovii. Także to są naprawdę znaczące miejsca w polskich orkiestrach, w bardzo dobrych polskich zespołach, i to, że ci muzycy znajdują tam swoje miejsce, to już samo z siebie jest dla nich ogromnym sukcesem. Ten konkurs jakby potwierdził ich wspaniałe możliwości, znakomite opanowanie warsztatu i dodatkowo wybitną osobowość artystyczną. Bo wiemy, że w specjalności kontrabasu ta pierwsza nagroda nie została przyznana. Dlaczego? No, jurorzy byli zgodni w tym, praktycznie jednomyślni. Mogę zdradzić w tej chwili, że różnica w punktach między pierwszym miejscem w fagocie i w waltorni była na tyle znacząca, że postanowiliśmy właśnie podjąć taką decyzję. A drugi powód to chyba wszyscy jurorzy się zgodzą z tą opinią moją, że właśnie poziom w kontrabasach był wysoki, wyrównany, acz takiej indywidualności jak w fagocie i w rogu tam żeśmy nie zauważyli. Proszę mi powiedzieć, jaką rolę spełniają takie konkursy jak ten właśnie dla młodych muzyków, którzy właśnie rozpoczynają swoją karierę jako instrumentaliści? Można jakby w dwójnasób określać tą rolę, bo możemy podzielić tych muzyków, którzy tu zaistnieli i zostali laureatami, i ci, którzy gdzieś tam na poszczególnych etapach odpadli z rywalizacji. Wydaje mi się, że każdy z tych młodych ludzi, który tutaj przyjechał do Dąbrowy Górniczej, aby wziąć udział w konkursie imienia Michała Spisaka, po prostu ogromnie na tym zyska. Program, który obowiązywał w tegorocznej edycji, w każdej z tych 3 specjalności, był naprawdę bardzo, ale to bardzo wymagający. On praktycznie sprawdzał, jeżeli można tak powiedzieć, kompletne możliwości każdego z tych instrumentalistów. I ja już mówiłem we wcześniejszej rozmowie z panią Reginą Gołażewską, patrząc z punktu widzenia orkiestry, w której pracuję na co dzień, z punktu widzenia NOSPR-u, to dzięki konkursowi Spisaka w naszej orkiestrze znalazło się
cały szereg wybitnych muzyków, którzy zaistnieli właśnie na konkursie Spisaka. I oni odgrywają w tej chwili w naszej orkiestrze bardzo, bardzo istotną rolę. W większości to są tak zwani soliści orkiestry, czyli muzycy, którzy realizują partię pierwszego głosu lub są koncertmistrzami. A czego życzyłby Pan uczestnikom przyszłej edycji konkursu, którzy zagrają na saksofonie, klarnecie i harfie? Zwycięstwa, jeżeli można tak krótko powiedzieć, nie, ale myślę, że ten konkurs, w ogóle konkursy, myślę, że młodzi ludzie powinni traktować nie jako cel sam w sobie, bo de facto, szczególnie jeżeli mówię o dętych instrumentach, to w zasadzie praktycznie większość ludzi, która się kształci na tych instrumentach, wiąże swoją przyszłość z pracą w orkiestrze symfonicznej, kameralnej lub w zespole kameralnym. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś był w stanie na co dzień funkcjonować jako solista. W związku z tym życzę tego, żeby konkurs Spisaka stanowił właśnie taki przedsionek do tego, aby zdobyć upragnioną pracę w swoim zawodzie, w tej orkiestrze czy zespole, o którym się marzy. Dziękuję Panie Profesorze i do zobaczenia na kolejnej edycji konkursu Spisak. Dziękuję i mówię, byłem po raz trzeci tutaj jurorem. Widzę, jak konkurs rośnie pod każdym względem organizacyjnym, artystycznym. Jestem zbudowany atmosferą, jaka panowała tutaj w czasie tych prawie 10 dni i z największą przyjemnością tutaj powrócę, jeżeli będę miał taką okazję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.